ciągu ostatnich kilku dekad w mocnym stopniu nasiliły się trendy migracyjne. Według ONZ na świecie jest ponad 272 miliony migrantów, a to oznacza, że blisko 3,5% z nas żyje poza granicami swojego ojczystego kraju, ale chętnych, by opuścić swoje rodzinne strony, jest o wiele więcej. Miliony ludzi marzy, by zmienić ojczyznę, jednak lęk przed nieznanym, zamknięte granice czy bariera językowa ich powstrzymują. Jeśli podzielimy kraje biedne i bogate, to możemy wyróżnić 4 typy migracji: z biednego do bogatego, z bogatego do biednego, z bogatego do bogatego i z biednego do biednego. Ponad 40% migrantów decyduje się na opuszczenie biednej ojczyzny i nowy start w bogatszym, lepiej rozwiniętym państwie, ale równie dużo osób ucieka ze swojego biednego kraju do innego, który także jest ubogi. Co ważne, z perspektywy migrantów sytuacja gospodarcza i społeczna państwa docelowego jest nieco lepsza od kraju pochodzenia, np. nękanego przez wojny czy wysokie bezrobocie. Każdy ma swoje powody, dla których opuszcza swoje rodzinne strony i wyrusza w nieznane. Można jednak wyróżnić pewne czynniki, które skłaniają ludzi do podjęcia takiej decyzji. Najczęściej są to czynniki społeczno-polityczne, czyli konflikty na tle rasowym albo religijnym, dyskryminacja, prześladowania i wojny. Druga przyczyna migracji ma podłoże ekonomiczne. Jeśli w naszym kraju żyje się ciężko, panuje wysokie bezrobocie, a płace są niskie, zaczynamy szukać nowej ojczyzny, która może nam zaoferować lepsze warunki zatrudnienia i komfort życia. Jeszcze nie tak dawno straszenie imigrantami było jedną z opcji napędowych polskiej polityki. Teraz jednak prawie nikt nie straszy przybyszami z zagranicy, a to dlatego, że w ciągu ostatnich kilku lat przyjęliśmy ich już sporo. Zdecydowaną większość ludności stanowią obecnie obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do naszego kraju przede wszystkim z powodu trwającej wojny na terenie Ukrainy. I choć przyjezdni pomagają wzmocnić polską gospodarkę, wypełniając luki na rynku pracy, zwłaszcza w tych sektorach, do których Polacy niespecjalnie się garną, to sytuacja jest daleka od ideału. Wciąż brakuje dobrego pomysłu na politykę migracyjną kraju. Pracownicy ze wschodu są traktowani jak obywatele drugiej kategorii, co prowadzi do dyskryminacji społecznej. Szacuje się, że do 2050 roku liczba ludności mieszkających poza krajem pochodzenia wzrośnie ponad 400 milionów, a wskazywać mają na to 3 światowe trendy. Pierwszym i najważniejszym są zmiany klimatyczne. Coraz więcej obszarów na naszej planecie boryka się z ekstremalnymi zjawiskami w pogodzie, które uniemożliwiają normalne życie. Należą do nich choćby wydłużające się okresy suszy, powracające powodzie czy huragany. Drugi powód to rosnąca liczba ludności. 50 lat temu było nas prawie 4 miliarda. W 2020 roku na Ziemi mieszkało już prawie 8 miliarda ludzi. Pogarszające się warunki klimatyczne i wzrosty liczby ludności po części przyczyniają się do pojawienia się ostatniego z 3 istotnych czynników, które decydują o migracji, jakimi są napięcia międzynarodowe. Te 3 czynniki uderzą zwłaszcza w mieszkańców Azji i Afryki.